Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was serdecznie na film uniseksy w mojej kolekcji, które moim zdaniem są totalnie zapachami kobiecymi. Zapraszam. Pomyślałam o filmie, który może z Waszej perspektywy będzie bardzo przydatny. Dlatego, że wydaje mi się, że bardzo często dostaję pytania. No jak na tyle komentarzy, to często jest takie pytanie, a czy on jest bardziej kobiecy czy damski? Albo na przykład Wam pisze o Bois Imperial, słuchaj, na przykład ktoś chce kupić z Was w ciemno zapach, no i wtedy często mówię, ale uważaj, ją trochę skręca w męską stronę, ma pewne nuty męskie. Większość moich zapachów uniseksowych jest zrobiona totalnie dla każdego. To czuć, że może to nosić mężczyzna, może to nosić kobieta, jaka płeć chce, może tak. A te propozycje, które Wam dzisiaj przygotowałam, to moim zdaniem są 100% kobiece, to po prostu czuć, tam nie czuć, nie widzę tych zapachów na mężczyźnie absolutnie i o nich dzisiaj pogadamy i wbrew pozorom ich nie ma dużo. Pierwszy zapach, o którym Wam w ogóle powiem, to jest stosunkowo nowy zapach, ale już bardzo go polubiłam, z marki Nicolai i to jest Pawlowa w wersji Intense, Eau de Parfum Intense. Słuchajcie, ten zapach moim zdaniem to jest totalnie kobiecy zapach. On ma tę słodycz bardzo mocno kobiecą, nie ma tu żadnej też nutki, która gdziekolwiek by w jakiekolwiek inne rejony zmierzała. Nie ma za bardzo też jakiejś pudrowości, dosyć taki wydźwięk, czysto piękny, słodki. Nawet ciężko jest określić, bo nie do końca dochodzą do Was tutaj wszystkie nuty. Czuć jakąś owocowość, tak jak też mówiłam chyba wielokrotnie, jak kiedyś testowałam Pawlowa, akurat podstawową, nie Intense, to nie do końca jest Pawlowa, którą ja znam jako deser, bo to jest deser bezowy, więc on powinien być taki wręcz ulepny. To wcale takie ulepne nie jest, to jest bardziej taka, bym powiedziała, owocowa słodycz niż jakaś waniliowo-cukrowa. No też nie do końca czuć może jakiś taki żywy cukier, ale zdecydowanie jest to przepiękna propozycja właśnie dla pań. Ja nie widzę tego zapachu na mężczyznach, bo tak jak mówię, on nie skręca, ani nie ma takich nut, nawet nie kwestia alternatywnych, on nie ma nut takich bezpłciowych, takich, które nie sugerują płci. Według mnie wydźwięk jest bardzo mocno kobiecy. Teraz będzie zapach, który jest zapachem różanym, a mianowicie Dusita La Duco de Siam. Dla mnie to nie jest zapach dla mężczyzny. Mimo że, słuchajcie, jest to zapach stricte różany, naprawdę stricte różany. Widzę na facetach tę różę taką udową, połączoną z udem. Widzę na facetach taką różę drzewną, wręcz dymną też, skórzaną różę. Widzę. Na przykład ten zapach Frédéric Malle Rose and Queer, moim zdaniem faceci się w nim odnajdą przegenialnie. To jest po prostu stricte róża damska. Serge Lutens mam Le Filet de Berlin. Super róża dla mężczyzn, bo tam jest ta metaliczność, tam przestrzenność. Bardzo moim zdaniem uniseksowy zapach, ale nie to. To jest zapach stricte kobiecy. Tu aż czuć po prostu tę kobietę. To jest wręcz taki zapach, który Wam przypomni kobiety z lat 90. Moim zdaniem to on właśnie... To nie jest zapach w stylu vintage, bo też nie chciałabym być źle zrozumiana, ale to jest ta róża, którą kojarzymy z lat 90., która była we wszystkich prawie kosmetykach. To jest tego typu zapach, bardzo silnie związany moim zdaniem z kobietą. Kolejny zapach, o którym Wam powiem,
to jest Franck Boclet, a mianowicie Orchid. Ja mam zapach Cocaine, Angie, Cashmere i uważam, że wąchając pod kątem genderyzmu tamte zapachy, widzę je na facetach. Tego nie. Dla mnie to jest zbyt kobiecy, no 100% wręcz kobiecy, wręcz dla mnie to jest taka esencja kobiety. Jest tu pudrowość, kwiatowość, wanilia, wszystko zbalansowane, nie jakieś krzyczące, bardzo takie kobiece, delikatne, mocno eleganckie też, dosyć wykwintne. Nie widzę tego zapachu na facetach, nie widzę tego zapachu na mężczyźnie żadnym. Wydaje mi się, że to tak by się gryzło. Chociaż wiecie, też ja nie chcę ujmować mężczyznom, którzy czują się być może bardziej kobieco i mogą sobie takie zapachy zakładać. Natomiast w takim kontekście rozumienia męskości przez większość być może, po prostu ja no nie widzę tego zapachu na mężczyźnie, nie czuję go nosem, aby on tam w ogóle jakkolwiek pasował. Kolejnym takim zapachem to też jest taka róża, która jest właśnie uniseksowa i nie będzie to Penhaligon's, ponieważ Penhaligon's jest stricte dla kobiet. A to jest właśnie taka róża uniseksowa, słuchajcie, i to jest Atelier des Ors Villa Primrose. Dla mnie tak samo. Nie ma tu takiej nuty, która skręcałaby jakkolwiek w jakieś takie męskie rejony. Bardzo mocno kwiatowy zapach, ale tak scharakteryzowany i tak zbudowany, że kobiety będą się czuły w nim turbo elegancko, wykwintnie, ale mężczyźni chyba raczej dziwnie i trochę nie na miejscu. Tym bardziej, że jest też tutaj taka róża bardziej dżemowa. Ona nie jest tak słodka jak w Penhaligon's. Jest tutaj też jakaś wytrawność, jest tutaj jakieś orzeźwienie i jest tu też delikatna pudrowość. Natomiast zdecydowanie jak wąchacie ten zapach, jak go nosicie, no to zdecydowanie zapach kobiecy, taki w 300 wręcz bym powiedziała procentach, a nie za bardzo... nie czuję po prostu tego vibe'u męskiego tu absolutnie. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo dawno też o nim nie mówiłam, bo we wszystkich teraz zestawieniach Penhaligon's i Penhaligon's Duchess Rose. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że stale ten zapach mnie przyciąga do siebie. Stale jest to zapach, który lubię podejść do półki, musi stać w ogóle na wierzchu, lubię podejść do półki i go po prostu wąchać. Ma coś tak nieziemskiego w sobie i przyciągającego, ale właśnie nawet Wojtka pytałam, no nie, on nie widzi, żeby absolutnie ubrać się w taki zapach. Oczywiście cały czas powtarzam, jest to indywidualna sprawa każdego, ale moje odczucie jest takie, że nie widzę tego zapachu na mężczyźnie. Tak samo trochę mnie zdziwiło, chociaż wszyscy teraz robią uniseksy i jak firmy mainstreamowe robią butikowe zapachy, to też je nazywają jako uniseksy. Nie robią z podziałem raczej na kobiety i mężczyzn. Mało też jest marek niszowych robiących zapachy stricte. Są oczywiście takie marki, które faktycznie dzielą, ale jest tego coraz mniej. No i oczywiście Trussardi, La Vie di Milano Limitless Shopping Via della Spiga. To jest zapach, który jest określany jako zapach uniseksowy. Dla mnie jest to zapach bardzo silnie kobiecy. Jest to zapach taki mleczny, ale ta mleczność jest uzyskana miodem. To już nieraz Wam o tym mówiłam. Jest to zapach, który ja zawsze wyciągam, kiedy chcę się czuć 300% kobieco. I wręcz, jeżeli Wam mówię o jakichś bardzo silnie kobiecych zapachach, ta propozycja zawsze tam jest. I ja nie widzę takiego, wiecie, można zrobić zapach miodowy i są takie zapachy jak najbardziej, na przykład marka chyba Clean
ma taki zapach, który jest zrobiony miodowo, ale ten miód jest właśnie taki pszczeli, taki wręcz z tych okienek. I on jest bardziej wytrawny, jest bardziej ostry, właśnie tak mocniej się kojarzący z mężczyzną, taki, wiecie, suchy wręcz. Natomiast to nie, to jest bardziej taki miodowość spożywcza, bardziej mleczna, bardziej taka kremowa, ułagodzona, delikatna, subtelna wręcz. Ten zapach jest nieziemsko subtelny i naprawdę kojarzy się tylko z kobietą. A propos butikowych wypustów oraz tego, jak odbieramy zapachy marek mainstreamowych, które robią sobie te kolekcje właśnie butikowe, dużo droższe, to nie mogło tu zabraknąć oczywiście Guerlain. I ja mam z Guerlain dwa zapachy i pierwszym, o którym Wam powiem, to jest Angelique Noir. To jest tak wybitnie kobieca wanilia, że bardziej kobiecej wanilii chyba nie można było zrobić. Jak wiecie, jest to obecnie moja najpiękniejsza w kolekcji kobieca wanilia. I to nie jest wanilia sensualna, to nie jest wanilia taka, która jest taką wanilią w mainstreamie. Tu czuć składnik, wręcz zawsze Wam opisuję, że tutaj czuć tą laskę wanilii, z której się ściąga tę wanilię i ona jest taka prawdziwa i żywa. I dokładnie po prostu to czuję. Jest niesamowicie dobry składnik, taki wręcz prawdziwy, bym powiedziała, naturalny. I jest to tak przepięknie zrobiony zapach, tak turbo, elegancko i kobieco, że naprawdę uwierzcie mi, byłoby mi tak dziwnie, gdyby to mężczyzna ten zapach założył, że kłóciłoby mi się to nieziemsko, biorąc pod uwagę, jak ja ten zapach odbieram. Także nie, panom podziękujemy. A drugi zapach marki Guerlain to jest oczywiście, wszyscy wiecie, Pêche Mirage. I podobnie, mimo że tu jest świeżość, że tu jest ta brzoskwinia soczysta i że czuję zamsz, ale właśnie zamsz w takim kobiecym wydaniu. Być może gdyby tu była taka skóra, taka wiecie, ostra, jak to ja mam te skórzane zapachy, to być może odbiór tego zapachu byłby właśnie taki zmieszany. Ale ten zamsz, który tutaj wyczuwam, jest równie kobiecy. To jest zamsz stricte z jakiejś damskiej torebki lub coś w tym stylu. To wszystko, ta soczysta brzoskwinia, która jest podana bez żadnej nachalności innych nut, bez wpływu jakiejś męskiej vetiverii czy czegoś takiego, bez jakiejś ziemistej paczuli albo takiej właśnie pieprznej paczuli. Nie ma tu nic przechylającego tego zapachu w tę drugą stronę. Nie wiem, przy tym zapachu myślę, że znaleźliby się mężczyźni, którzy dobrze by się czuli, ale osobiście twierdzę, że dla mnie byłoby to dziwne i takie nie do końca pasujące dla mężczyzn. I wiem, że przy tym zapachu możecie się ze mną nie zgodzić. Mogą być osoby, które się ze mną nie zgodzą, dlatego że powiem Wam szczerze, że odlewki tego zapachu mężczyźni bardzo chętnie brali i być może bardzo się odnajdują w tym zapachu. Ale ja tu czuję stricte nuty bardzo kobiece i dla mnie po prostu byłoby to dziwne. Ostatni zapach, o którym Wam powiem, chociaż muszę przyznać, że ja mam trochę zapachów tej marki, o tym ile już tych zapachów też poznałam, to już nie wspomnę, to muszę powiedzieć, że to tylko ten jeden zapach jest naprawdę turbo kobiecy, a cała reszta znajduje tam możliwość dla mężczyzn, o tak powiem. Chodzi o BDK, a konkretnie o zapach Velvet Tonka. Tutaj pytałam Wojtka, nie można się pomylić, słuchajcie, nie można tu się pomylić. To jest zapach, który się zmienia, ale on w żadnym z etapów tej swojej przemiany nie staje się nawet odrobinę męski.
To jest zapach kwiatowy. Nawet pokusiłabym się o to, że to jest przepięknie zakamuflowana róża, cudownie zakamuflowana tonką, wanilią bourbon, migdałem, ale nie jest to totalnie nic przesłodzonego, z tym, że ta słodycz bardzo silnie jest kobieca. Silnie jest kobieca. I teraz tak, nie ma tu żadnego jaśminu ani tuberozy, ale moc tego zapachu jest ogromna. Projekcja tego zapachu jest przeciętna, ale jest na wyciągnięcie ręki. I ten zapach w żadnej fazie nie robi się ani też po nutach. Tam nie ma nawet jednej nuty, która wskazywałaby, że mógłby to być zapach gdzieś skręcający. Często bazą próbują właśnie te uniseksy jakoś ujarzmić, spowodować, że będzie się dobrze czuł w tym mężczyzna i zarówno i kobieta. Natomiast naprawdę tu nie ma nic, co w jakikolwiek sposób mogłoby nakierowywać nas na tę męską stronę. Dla wytrawnych nosów te olejki, które tu są zawarte, moim zdaniem ta róża, która jest tak zakamuflowana tą słodyczą tej wanilii i tonki, i ten olejek migdałowy, gdzieś tam, słuchajcie, krąży, jest po prostu taka odrobina, dosłownie odrobina mydlaności, tylko że to nie jest taka mydlaność, którą znamy. Ta mydlaność jest słodka, jest waniliowa. Przepiękny zapach, turbo kobiecy. Nie wyobrażam sobie mężczyznę spryskanego tym zapachem. Nie wyobrażam sobie. Dla mnie 100% kobiecy zapach, nie żaden unisex. I o ile właśnie te inne Possessoir, Smoky Rouge, no Gris Charnel to wiadomo jest bardzo uniseksowy. Równie dobrze mógłby założyć mężczyzna. Tuberose Imperial, to jednak tu czuć tak mocno tę kobiecość, że naprawdę, no nie. I tak naprawdę w każdym z tych zapachów ja wyczuwam 100% kobiety. Dla mnie to są bardzo kobiece zapachy. Nieraz w zestawieniach właśnie z kobiecymi zapachami widzicie te zapachy, bo ja nie odczytuję ich jako uniseksy. Nie widzę tu nic uniseksowego. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że film Wam się przyda, że dobrze się ze mną bawiliście. I tak jak widzicie, takich stricte zapachów uniseksowych, ale bardzo kobiecych, mam niewiele. Większość uniseksów faktycznie jest wykonywana dla obu płci. Dziękuję za dzisiaj. Podzielcie się wszystkim, co możecie w komentarzach. I jeżeli macie takie zapachy, które są określane jako uniseksy i tak producent je nazywa, ale Wy nie wyobrażacie sobie tego zapachu na mężczyźnie, to koniecznie dajcie mi znać. Buziaczki, kochani. Pa!